Znajdujemy się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gardzienicach, stanowiącego własność Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, który jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego. Założył, buduje i prowadzi ośrodek Włodzimierz Staniewski. Zespół pałacowy obejmuje budynki historyczne: pałac, dużą oficynę, małą oficynę i spichlerz. Do kompleksu należy też internat dawnego Uniwersytetu Ludowego, zbudowany w czasach gomułkowskich, oraz tradycyjna chata przeniesiona ze wsi Stryjno oraz szopa, która była składem wyrzucanego sprzętu spółdzielni rolnej, a która została przebudowana naszymi siłami na cele teatralne, a także 5 hektarów parku podworskiego. Pierwsze wzmianki o Gardzienicach pojawiły się w źródłach historycznych z 1409 roku, gdzie wymienia się Marka i Stefana, kmieci z Gardzienic, a następnie w 1412 roku Jana Gardzinkę, od którego może pochodzić nazwa miejscowości. Jako pierwszych właścicieli podaje się ród Suchodolskich, a następnie w wieku XVI Snopkowskich, Orzechowskich, Czarnieckich, bratanek hetmana, Potockich, Lemańskich i ostatecznie od 1903 roku Głogowskich, aż do powojennej nacjonalizacji. Jak przystało na prawdziwy pałac, istnieje w podaniach okolicznych mieszkańców szereg legend i opowieści o dawnych dziejach tego miejsca. Legenda o nazwie miejscowości Gardzienice oparta jest na historii związku córki właścicieli pałacu i syna właścicieli sąsiedniego dworu. Jako że kawaler pochodził z biedniejszej rodziny, związek nie był akceptowany przez rodziców dziewczyny, więc aby zapobiec romansom, została wygnana do wsi Wygnanowice. Stąd nazwa. Wygnana dziewczyna zaś wzgardziła majątkiem rodzinnym, chcąc dalej widywać się z umiłowanym, stąd też powstała nazwa Gardzienice. Z czasów hetmana Czarnieckiego mamy legendę o siodle tureckim wysadzanym srebrem i drogimi kamieniami, ukrytym ponoć w tajemnym lochu, który jeńcy tureccy wykopać mieli pod pałacem, aby uciec z niewoli. Odkryte przez hetmana lochy poprowadzić kazał on ponoć aż do sąsiednich dworów na Borku i w Wygnanowicach. Znajdujemy się w dawnej kaplicy ariańskiej, zbudowanej w XVII wieku przez ówczesnych właścicieli Gardzienic, rodzinę Orzechowskich. W roku 1977, gdy w Gardzienicach pierwszy raz zjawił się Włodzimierz Staniewski wraz z grupą aktorów, ówczesny kierownik Uniwersytetu Ludowego, pan Henryk Sienkiewicz, użyczył im tego maciupkiego pomieszczenia o wymiarach 5x7 metrów do prowadzenia pracy teatralnej. Kaplica była w totalnej ruinie, szalały w niej myszy i szczury, została odnowiona i zaadaptowana na potrzeby prób i spektakli przez ówczesny zespół i ich przyjaciół. Tu powstały pierwsze spektakle Gardzienic, wtedy jeszcze Stowarzyszenia Teatralnego, które pokazały nasz teatr światu. Był to spektakl wieczorny na podstawie Gargantua i Pantagruela Rablego, Gusła na podstawie drugiej i czwartej części Dziadów Mickiewicza oraz żywot protopopa Awakuma przez niego samego nakreślony, powstały w czasie stanu wojennego w latach 1981-83. Od nazwy tego ostatniego kaplicę tę nazywa się Salą Awakuma. Znajdują się tu elementy oryginalnej scenografii i fotosy z zagranicznych prezentacji spektaklu. Warto podkreślić, że sala charakteryzuje się wyjątkową akustyką. Była w stanie pomieścić 40 ściśniętych jak sardynki widzów na przystawionych do ścian drewnianych galeryjkach. Dziś Państwo nie jesteście sobie w stanie nawet tego wyobrazić. Przyjeżdżali tu sekretnie widzowie ze wszystkich stron świata. Z wielkich nazwisk tu goszczących można by zrobić niezły poczet zasłużonych dla kultury polskiej i światowej. Zachęcam Państwa do nabycia w naszym kramiku kronikarskich książek Zbigniewa Taranienko i Tadeusza Kornasia, w których honorowani są twórcy, aktorzy, reżyserzy, muzycy, animatorzy kultury, którzy przez lata wymagającej często aż do bólu pracy zostawili tutaj hektolitry potu, łez, a nawet krople krwi.
Zimą z 2006 na 2007 rok Staniewski zaprasza do Gardzienic na dwudniową naradę kilkudziesięciu prominentnych i opiniotwórczych krytyków i historyków teatru, kultury oraz artystów. Anonsuje, iż działalność w Gardzienicach powinna zostać zamknięta, dobiec końca ze względu na niekończące się kłopoty, obstrukcje oraz brak bazy do upowszechniania wielkiego kapitału i potencjału, jakim dysponuje nasz teatr. Prosi też o podpowiedzi i o pomoc w uzyskaniu innego miejsca do działalności w Polsce. Kilka zebranych osób wspiera czynnie ten apel i w rezultacie z tytułu ich rekomendacji miejsce do pracy oferują prezydenci Wrocławia i Krakowa oraz rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Rozpoczyna się proces przenoszenia się do Warszawy. Na to reagują władze Lubelszczyzny, apelując, żeby teatr pozostał w Gardzienicach, z obietnicą przekazania teatrowi na własność zrujnowanych obiektów kompleksu pałacowo-parkowego oraz wsparcia przy staraniu się o środki europejskie na jego odbudowę. Staniewski ofertę przyjmuje. W dniu 21 stycznia 2008 roku podpisany zostaje akt przekazania darowizny własności pałacu na rzecz Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice z przeznaczeniem na cel publiczny, działalność statutową ośrodka. Rozpoczyna się walka o środki na odbudowę, a potem sama odbudowa. W trakcie odbudowy, a właściwie przebudowy, według innowacyjnych rozwiązań dokonano ciekawych odkryć archeologicznych. Między innymi odkopano spod ziemi fragmenty wieży fortalicyjnej, jak również mnóstwo artefaktów. Najcenniejszym jest fragment fibuli datowanej na II-IV wiek naszej ery. Według hipotezy Staniewskiego może być ona dowodem na istnienie w Gardzienicach antycznej faktorii na szlaku handlowym wiodącym z rozlicznych miast i osad greckich z nad Morza Czarnego nad Bałtyk.